Czym jest dla Ciebie wolność? Wolność jest jedną z najważniejszych, a może nawet najważniejszą wartością dla rodzaju ludzkiego. Człowiek, żeby żyć pełnią życia, żeby móc wybierać sobie sposób życia, musi być wolny. Ta wolność jest oczywiście na bardzo wielu płaszczyznach, bo ona jest i wolnością gospodarczą, i wolnością słowa, i wolnością polityczną. Musimy być bezpieczni, żeby móc realizować swoje wolne życie, więc tych aspektów i obszarów jest szalenie dużo. Natomiast najważniejsze chyba, a często budzące nieporozumienie, jest to, żeby ta wolność była powiązana z odpowiedzialnością. Wolność dana jednostce musi oznaczać, że ta jednostka ponosi konsekwencje swoich czynów. I takie rozumienie wolności jest mi bliskie i chciałbym, żeby tak to funkcjonowało w Polsce w ogóle, żeby tak państwo traktowało swoich obywateli, ale także, żeby współobywatele siebie nawzajem też tak traktowali. A czy przeciętny człowiek potrzebuje wolności? Każdy potrzebuje wolności. Życie, wolność, własność to są te wartości, które nas konstytuują, które powodują, że jesteśmy ludźmi po prostu. Myślę, że absolutnie każdy potrzebuje wolności i ta wolność jest jedną z najważniejszych rzeczy potrzebnych do samorealizacji. Do tego, żebyśmy nie żyli na poziomie prawie zwierząt, tylko jeść, pić i tak dalej, tylko żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli używać intelektu, korzystać z naszych emocji i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie wyobrażasz społeczeństwo, które ma pełną wolność? Przecież wolność to jest, społeczeństwo to jest zrzeczenie się części wolności. Wolność kończy się tam, gdzie jest granica wolności drugiego człowieka. To jest chyba fundament i klucz do tego, żeby dobrze gospodarować tą wolnością w społeczeństwie, w jakiejś wspólnocie. Często uważa się tak, że wolność jest zaprzeczeniem wspólnoty. To nieprawda. Dobrze zorganizowana wspólnota to jest wspólnota wolnych ludzi. Natomiast oczywiście rozumiemy to w ten sposób, że tam gdzie mógłbym komuś zaszkodzić, tam już się moja wolność kończy. Natomiast tam, gdzie chcę sam kreować swoje życie, sam decydować o sobie, o swojej rodzinie, o tym, jak chcę żyć, to powinienem mieć do tego pełną wolność. Jak zachować wolność w momencie, kiedy żyjemy w niespokojnych czasach i kiedy właśnie nadmierna wolność powoduje, że jest niebezpiecznie? Aby realizować wolność w naszym życiu, potrzebne jest też bezpieczeństwo. Musimy mieć bezpieczną Polskę, naszą ojczyznę, bezpieczny dom i to jest oczywiście rzecz fundamentalna, niezwykle ważna. A oprócz tego mamy też rodzaj ścierania się różnych rodzajów wolności. Często jest tak, że są środowiska, które chcą narzucać swoją wolę mniejszości czy jednostkom i to często realizują pod hasłami o zgrozo wolnościowymi. Instytut Libertatis to takie miejsce, do którego zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli o poglądach wolnościowych. Jeśli ktoś chce nam pomóc albo ma własny projekt, swój własny pomysł, może przyjść i możemy go zrobić razem. Bo razem jest po prostu łatwiej. No dobra, no. No, to się rozbiera. Wyłączymy te lampy, by tu gorąco.